I witam Państwa bardzo serdecznie w następnym odcinku. Zagrajmy w Darkness Within 2 The Dark Lineage. Na wstępie przypominam, jeżeli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę w górkę, tak zdrabniam, żeby tak przyjemniej zabrzmiało, tak bardziej pozytywnie, prawda, żeby Was natchnąć, żeby tam kliknąć tą łapeczkę. Im więcej tych łapeczek, tym większa szansa, że ten film trafi do większej ilości odbiorców, co oczywiście napędzi ten kanał, być może przedłużając jego żywotność, gdyż, jak wiecie, jest czas życia i jest czas umierania. Memento mori. Pamiętajcie, memento mori jest to bardzo dobre motto życiowe, wbrew pozorom. Kiedyś może się bardziej rozwinęła to, ale pamiętaj, memento mori, łapka w górę. A teraz idziemy spać. Gdzie tu się idzie spać? Teraz nie czujesz się senny? O kurczę, zaraz ja Ci położę spać. Dobra, jak się nie czujesz senny... Ale dlaczego się nie czujesz senny? Ja wiem dlaczego. Wow! To był glitch. Lepiej za nimi nie iść. Zauważyłem, że jeden z nich ma nóż i właśnie rozmawiali o tym, żeby mnie pozbyć. Powinienem poczekać do rana z dalszymi poszukiwaniami. To jest ciekawostka według mnie, bo oni nic takiego nie mówili. W ogóle nie wymienili, to znaczy mówili owszem o sprzątnięciu kogoś, ale nie wymieniali imienia Howarda. To jest dla mnie bardzo dziwne. Wziąłem trochę głośniej, pewnie zauważyliście. Wczoraj ledwie oko zmrużyłem. Skąd nie mogli o mnie wiedzieć? Nikomu nie mówiłem, jak się nazywam. Love Molder cię wkopał. To będzie dużo bardziej niebezpieczna przygoda niż myślałem. Muszę być wyjątkowo ostrożny. A w międzyczasie ja sobie coś tutaj zmienię, bo ja nie zawsze zaczynam czytać od razu, jak się te napisy pojawiają. Poza tym czytam powoli, gdyż jestem dyslektyko niewidomo na jedno oko w prawo. W sensie, że bardzo wolno czytam. Gdzie tu były te opcje? Rozgrywka może? Szybkość wyświetlania rozmów. Czy tak to jest bardzo szybko, a tak jest bardzo wolno, tak? Bo chciałbym, najfajniej to by mi było, gdybym mógł kliknąć. Dobra, nieważne, kontynuuj grę. Chciałbym się też pozbyć tego kursorka, ale... Czujesz się senny. A, przepraszam, już spałeś, to już jest dzień. Okej, ta gra mnie ciągle zaskakuje. A tak na marginesie, nie wiem, czy zauważyliście. Nie zauważyliście, ja nie będę się może... O, ktoś mi poprawił szafę. Udało mi się OBS-a okiełznać do tego stopnia, że nagrywa dość przyzwoicie, dość płynnie, muszę powiedzieć. Co mnie bardzo cieszy. Wczoraj dużo testów robiłem, mam nadzieję, że mnie OBS nie zawiedzie dzisiaj. Dobra, porozmawiajmy z barmanem, gdyż będzie to korzystne dla dalszej rozgrywki. Yes, I know, but it used to be crowded, especially in spring and summer. Nowadays, few people gather here to have a drink or chat with each other. I see. I've never seen you around here, sir. Are you traveling? Yeah, you could say that. Powiedziałby mi pan coś o tym mieście? What can you tell me about this town? There really isn't much to talk about. Arkhamend is quite an old town. Residents still live like their ancestors did hundreds of years ago. Of course, it changed a bit after the War of Northbridge. The population grew and some apartments were built around the town center. But in the old part of town, there are some houses so old, even my great-grandfather didn't know when they were built. Unfortunately,
A few months ago, it was announced that there is an epidemic in those parts. The police don't allow anyone to enter, so I'm afraid you won't be able to see it for yourself. What kind of epidemic is it? We don't know exactly. They won't tell anyone. But the whole thing smells fishy to me. I don't think there really even is an epidemic down there. Co to jest Dintoira? I co może mi pan powiedzieć o mieszkańcach tego miasteczka? Od początku What can jedziemy. you tell me about the townspeople? I can tell you that we are very traditional. We really enjoy living like our ancestors did, and even still konserwatyści. celebrate some ancient festivals. I remember my grandfather telling me stories about witches, and how some places in the oldest part of town should be avoided. Many people here still believe those kinds of stories, especially because of rumors spread during the war about certain places used as war shelters. But I must warn you, some folks are a bit extreme. They are very unenlightened and don't like speaking with strangers, so you should be careful around here. Dobra wskazówka. Dobra, zostańmy jeszcze przy tym temacie. Chociaż to o tym już mówił, ale... Dobra. It seems this isn't a very popular spot for visitors. I was the only one who got off the train. Yeah, Arkhamend is an old town that doesn't have anything particularly interesting for sightseers. Tak, miasteczko, w którym ja mieszkam, też jest wyjątkowo nieciekawe. Nic, tak naprawdę nic tu nie ma. Absolutnie. To już moje malutkie miasteczko pod Radomiem, w którym się urodziłem i wychowałem. Już tam jest więcej do oglądania. Jest muzeum. Nawet takie, prawda, etnograficzne. Są ciekawe miejsca w lesie na przykład. O, właśnie, a propos Polan. Właśnie w lesie, w moim malutkim miasteczku, o którym może kiedyś wam powiem, jest w zasadzie pozostałości starej świątyni pogańskiej. Z jakiegoś tam, podobno jakiegoś solarnego kultu. Nie wiem, co to miało znaczyć. W każdym razie coś takiego. To na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie da się zauważyć, bo to są... To znaczy da się zauważyć takie wały ziemne w takich w kształcie kół. Tylko one są tak duże, że ja kiedyś myślałem, że to są jakieś okopy może z wojny, resztki okopów. Później się okazało, że to jest właśnie jakaś świątynia pogańska, a ja tam uwielbiałem chodzić z kolegami na ognisko. Właśnie tam na tej świątyni pogańskiej sobie paliliśmy ogniska. No to może taka dygresja i teraz zapytam się, czy ktoś mieszka obok mojego pokoju. Who is staying in the room next to mine? No one is staying there at the moment. Nobody ever wants to stay there after the last guest killed himself. Who was he? An old man. One of the townspeople I don't know. But I heard he was a poet. I don't understand why he'd want to kill himself. Why do you ask? I thought I heard some noises coming from that room. It must be your imagination. I guess so. Why did he Na kill pewno. himself? Nobody knows. First he locked himself inside the room, then jumped out of the window. Jumped out of the window. No dobra, to jeszcze powiedz mi coś o uczcie czytelnika, a tak naprawdę uczta robactwa. Nawet oni tutaj wymawiają to jako Worm's Feast. What can you tell me about Worm's Feast? Worm's Feast. It's the old bookshop run by Henry Lawrence. You can find a few antique things besides the books in there too. Henry really doesn't like strangers though. In fact, he doesn't really even like to talk to us. He lives with his wife. On rare occasions, he'll come here alone to get a drink, and then go home quietly. I heard that he fought at the War of Northbridge, and that's the one thing he becomes very talkative about. By the way, sir,
What are you looking for at Worm's Feast? Henry Lawrence. Właśnie się dowiedzieliśmy. Dobra. Zawsze zastanawiam się, co by mu to powiedzieć, bo tak jak powiem, że to już nie twoja sprawa, to on się może poczuć urażony i może na mnie krzywo patrzeć. Oczywiście tak sobie tylko tutaj fabularyzuję. Szukam pewnej książki, powiedziano mi, że tam ją znajdę. To też trochę może być podejrzane, ale na przykład jak powiem, że jestem dziennikarzem, wolnym strzelcem, zbieram informacje na temat wojny o Northbridge, brzmi prawie tak samo jak jestem pisarzem, zbieram informacje na temat wojny o Northbridge. Stwierdziłem, że chyba bycie pisarzem jest bardziej neutralny niż bycie dziennikarzem, dlatego wybieram ten tekst. No, dziennikarz to jest taki, kurczę, co raczej jest taki wścibski, wstawia nos nie w swoje sprawy. A pisarz to jest taki, kurczę, trochę poeta, artysta, którego bardziej da się chyba polubić. Nie wiem. Co, jak myślicie? Klik. I'm a writer, gathering information about the War of Northbridge. Really? Some other folks came here and asked about that war a few years ago. I didn't expect anyone else to ask about it ever again. If you need help, I can probably be of service. I grew up hearing all kinds of stories about the war. Thank you. I'll keep that in mind. No właśnie, będziemy pamiętać być może... Has its drawbacks. Dobra, to tyle. Wszystko się dowiedzieliśmy, co potrzeba było. I must go now. Teraz pójdziemy do uczty robaczków. Dzień dobry. Życzę panom smacznego. Chociaż powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to smaczne będzie. Dzień drugi, początek śledztwa, 22 lutego 2012 roku. Szczerze mówiąc, dzień wygląda tu prawie tak samo jak noc. Uczta robactwa. Dlaczego w napisach dali, kurczę, uczta czytelnika, no? Już zostaliby, kurczę, przy oryginalnym. Nie. Tak jak, kurczę, niektóre tytuły filmów, jak są na polski przetłumaczone, to w ogóle byście się nie domyśleli, że to o ten film chodzi. Dobra. Dzień dobry. Hello? Hello? How can I help you? I am looking for a book called Recollections of the Past. Yes, I have that book, but I got it for someone who ordered it a few weeks ago, so I'm afraid it has a buyer already. Great. It's still here. I have to get it. Don't you think a few weeks is a bit long to not pick up an order? They may not come for it after all this time. Sorry, young man, I can't give an order to another person. It's store policy. I understand. I am looking for books about the War of the North Bridge. You're interested in the war? Tak, trzymajmy się jednej wersji. Yes, I'm a writer. I'm planning to write a book about the war and gathering as much information as I can. Excellent. If I were younger, I would do the same. Writing about that war was my dream. I can imagine. Since I hear that you fought in the war yourself, I'd very much like to hear about your personal experiences. It will be a great help to my book. It would be a pleasure, young man. Come and see me when you're ready. Thank you. I really appreciate that. Also, I heard some rumors that were spread during the war about certain places used as shelters. Do you know anything about those? Oh, yes.
They could be quite horrible. I never saw one personally, but other soldiers found some really terrible things inside. Many were so bad, they were immediately burned down. We were never told about them in detail, but we all heard the rumors. Rumors about burial grounds inside abnormally large cellars of ancient houses. Stolen tombstones with strange writings on them. Viciously butchered animal carcasses. And about the screaming thing that caused 2 soldiers to go crazy. Oh my, I never heard about all those. They were covered up. As I said, most of them were burned down without anyone knowing about them. And people of this town don't like to speak about the past with strangers. I see. By the way, may I ask your name, young man? Howard. And mine is Henry. Pleased to meet you. In fact, I may be a bit biased, but I already like you, Howard. You seem like a nice guy. So, about that book you asked for earlier. You're right, I don't think the person who ordered it will come for it now. You can buy it instead. It was written here, you know, right at the time of the war, so it may come in handy for you. That would be great. It's in the cellar. Could you go and get it yourself? You should find it on one of the shelves. I have problems with my legs. A constant reminder of that same war, which got much worse recently. Normally my wife helps me out, but she isn't feeling too well right now. No problem, Henry. I would be happy to get it. No to skoro już jesteśmy na ty, to może ja skoczę jeszcze po piweczko i słuchaj, rozumiesz, sobie posiedzimy, wpadnę na meczyk wieczorkiem, rozumiesz, Henry? No, także tam stój sobie spokojnie, a ja tutaj, wiesz, załatwię tą piwnicę. Także bardzo gładko nam poszedł ten dialog. Jest tu dużo różnych rzeczy. Zielony smok, ślicznie wykonany. Dobra, ze względu na to, że akurat do tego punktu przeszedłem. Zobaczcie, Polones w wersji kombi. Samochodzik terenowy jeszcze. No, jaki on tam terenowy? Dobra, biorąc pod uwagę, tutaj mamy głośniki, gitarka. Dobra, to weźmy po prostu to, o co nam chodzi, czyli to. Chyba książka, której szukałem. Księga, o której było w tamtym liście, na pewno jest w niej coś ważnego. Prawym klawiszem, aby zbadać. Kładka jest zamknięta, nie dam rady tego otworzyć. Ale tu jest zameczek. Tu jest jakiś zamek, mechanizm zamkowy. A propos mechanizmu zamkowego, ostatnio sam się zaskoczyłem, naprawiłem zamek w skrzynce na listy. Może nie jest taki za specjalnie skomplikowany zamek. Złamał mi się klucz w skrzynce na listy i właściciel powiedział, że no musimy na własny koszt wezwać ślusarza. A myśmy już mieli ślusarza kiedyś, żeśmy zabulili kupę szmalu, kurczę, za włamanie się do własnego mieszkania, bośmy klucze zatrzasnęli. No i stwierdziłem, że sam spróbuję i udało mi się, wyjąłem ten zamek, scyzorykiem otworzyłem, a już jak klucz był w środku tylko złamany, to już go otworzyłem. A, przyda nam się jedno urządzenie jeszcze stąd. I to mianowicie będzie... Że nosisz tą lampę naftową, tak sobie, o. To będzie, proszę Państwa, jakaś pałka, nie wiem co to jest, dźwignia. Bierzemy dźwignię i stetoskop. Zaraz. Stetoskop. Aha, nie mogę tego wziąć jeszcze, musisz się dowiedzieć, tak, że nie da rady. Dobra.
Nie mogę wyjąć klucza, dopóki jest przekręcony. Zamek nie wydaje żadnych dźwięków. Na pewno jest coś, co mogłoby mi pomóc usłyszeć dźwięki wydawane przez ten zamek. No i dopiero teraz możemy wziąć stetoskop. Można by go użyć, żeby usłyszeć odgłosy zamka, okładki od książki. Bierzemy stetoskop i w zasadzie chyba... Zaraz, czy musimy go używać? Być może tak. Może i nie. Dobra, trzeba użyć jednak. Idziemy do mózgu. Dobra. Użyłem stetoskopu, aby wysyłać... aby wysłyszeć kliknięcia w zamku? Wysłyszeć? Czy ja to dobrze widziałem, czy mi się tylko wydaje? Żeby usłyszeć, to tak. Dobra. No i teraz... Już nie pamiętam. To jest taki dźwięk. Zaraz, właśnie jeszcze raz. Widzicie, na czerwono podkreśla się ten, którego dźwięku słuchamy teraz. O, dźwięk jest inny. Nie można go wyciągnąć, więc chowamy bolce. Teraz przestawiamy tego. O, też ten dźwięk, o który nam chodzi. Nie, takie pstryknięcie to znaczy, że się nie udało. Też nie. A. Dobrze. Przepraszam bardzo. To było kichnięcie. Jedno z najgłupszych, jakie jestem w stanie wykonać. A, który to był? Ten. Nie, niemożliwe. Właśnie z powrotem. Powiem wam ciekawostkę. Już za chwilę powiem wam ciekawostkę. Otóż ostatnio pod filmem z gry Polanie jakiś koleś z Hiszpanii pytał się o tą grę i powiedział, że mu się podoba... Aha, raz, dwa, trzy. Powiedział, że mu się podoba, jak wygląda i chce spróbować w nią zagrać. Ciekawe, prawda? Tylko, że niestety chyba sobie w nią nie zagra, bo jest tylko po polsku. No, ale oczywiście nic prostszego, jak nauczyć się polskiego, prawda? Kurczę, aha, już był ten dźwięk, tylko ja go... Dobra. Dobra, już wiem, o co chodzi, nie musisz mi tu tłumaczyć. Tak, tak. O, udało się. Wspomnienia przeszłości. Alfred Boliowicz. Księga, o której było w tamtym liście na pewno jest coś. Zobaczmy co w tej księdze. A co to? Nie rozumiem tego pisma. Może to jakiś szyfer? Książka zaszyfrowana. Dobrze, proszę Państwa, udało nam się tą książkę odebrać, ale jest zaszyfrowana i za Chiny ludowe nie wiadomo, o co w niej chodzi. Są jakieś ładne obrazki. Tutaj seria
Widzę seria pod tym Kobiety w puszkach. Tak, ewidentnie. Też tu nie jestem pewien. Nie no, ale załóżmy, że tak. Fascynujące. Dobra. Co dalej? Dowiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to przypominam o łapeczkach w górę. Są bardzo istotne. Komentarze, polecenia jak najbardziej. Także wiecie, bądźcie aktywni, nie? Wiecie, taką społeczność musimy tworzyć razem, wspólnie. W sumie ten kanał ma już ile lat? 7. Ten kanał ma 7 lat. Miałem zrobić jakiś filmik na 7-lecie, ale brak czasu, rozumiecie, brak czasu. No może zrobię w końcu, kiedyś. Dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie, pozdrawiam Was, zapraszam do następnych odcinków, do jakichkolwiek filmów bym nie robił, zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.